Moje dzieciństwo było wspaniałe. Miałem pastwisko, swoją krowę Pyzię. Miałem rówieśników, z którym żeśmy się na tym pastwisku bawili w przeróżne gry i zabawy. Tak przykro czasem było, jak matka wołała: Józek, chodź, pomóż mi. Oczywiście Józek zaraz biegnął, bo czego ja bym dla matki nie zrobił. Żal było zostawić tych kolesi w momencie, kiedyśmy właśnie strzelali gola piłką szmacianą, bo nie było innej. Robiliśmy sobie narty z deski, z beczki. Pędziliśmy za kołami rowerowymi. Już nie mówiąc, żeśmy się bawili w teatry. Jednym słowem, to było cudowne dzieciństwo. Ale proszę pamiętać, że to była okupacja. Były rzeczy bardzo trudne i bardzo przykre. Minął ten koszmar wojny, przeżyliśmy wszyscy mieliśmy z rodziną moją ogromnie dużo szczęścia, chociaż ocieraliśmy się o śmierć. Po maturze zapisałem się na Akademię Sztuk Pięknych i na Historię Sztuki. Ponieważ zdałem tu i tam, postanowiłem studiować to jednocześnie. Okazało się, że to wcale nie było takie trudne, tym bardziej, że znowuż miałem szczęście, udawało mi się, że mnie rozumieli profesorowie, pedagodzy i patrzyli trochę z przymrożeniem oka, jak Wilkoń pędził z Akademii plantami na Uniwersytet Jagielloński. Miałem tą życzliwość wspaniałą tych ludzi, wspaniałych ludzi. Profesor Estreicher, Bochnach, Szablowski. Mówię o Uniwersytecie Jagiellońskim. Ronaszko, Cybisowa, Rudzka, Marczyński, mój pedagog. U niego byłem w pracowni. Te moje wilczki to jest taki pomysł, że pierwszy raz wychodzą z jamy matczynej na świat i nagle dzieje się coś takiego, co ich wprowadza w taki trans. Dlatego ten rytm powoli
wychodzących z jamy, przyglądających się i te kolejne ich doświadczenia, to jest temat książki. Wilczki dotarły do polany na skraju niewielkiego jeziora. Przy brzegu rosły stare lipy o gęstych liściach. W promieniach słońca wyglądały jak wartownicy. Kiedy spojrzały w połyskującą toń, zobaczyły 4 małe wilczki, takie same jak one. Trzeba wskoczyć do jeziorka i zawrzeć przyjaźń. 1, 2, 3, 4. Serca waliły jak szalone. Zimna woda pryskała spod łapek. Zupełnie inaczej szło się po twardej leśnej ścieżce. Woda przepływała pod ich brzuszkami, a szczenięta czuły się lekkie jak piórka. Kropelki ściekały im po łebkach i łaskotały w noski. Jednak najbardziej zdziwiło je to, że jak okiem sięgnąć, nie było już widać 4 wodnych wilków. Dzielnie wspięły się na niską skarpę. Otrząsnęły się z wody, pryskając na wszystkie strony tysiącami kropelek. Z napięcia i wysiłku zaczęło im burczeć w żołądkach. Wtedy tuż przed sobą dostrzegły coś czarnego i kolczastego. Kłapnęły łapczywie zębami. Fuj! Cienkie igły tak bardzo kłuły. Jeż wziął nogi za pas i uciekł głodnym szczeniętom. Nasłuchiwały odpowiedzi matki, lecz las milczał. Bardzo kocham te zwierzęta, chociaż się ich piekielnie boję, bo mnie siostra straszyła, jak nie zjesz tej kaszy, to przyjdzie wilk i ciebie zje. Bo pamiętacie, to nie tylko to sięgało XIX wieku. Przecież te świetne zresztą obrazy Chełmońskiego i innych, napad wilków, te straszne bestie ścigają konie, ludzi. No przerażające. Opowieści jeszcze pamiętam, jeszcze za mojego dzieciństwa się słyszało, że jakiś tam narciarz jechał przez las i gdzieś na drugi dzień znaleziono tylko narty, ale to wszystko bujda. Dlaczego je zrobiłem? Bo tępiono wilki strasznie. W Polsce kto przyniósł wilczą łapę albo ogon do odpowiedniego biura, dostawał 1000 złotych. Te wilki były zwyczajnie wybite. To była ich pierwsza wspólna przygoda, ale na pewno nie ostatnia. Mój warsztat wyprowadzony z malarstwa wymaga ciągłych inspiracji, ciągłych pomysłów, ciągłych zasileń, studiów, doświadczeń. W związku z tym mój warsztat się zmieniał. To tutaj widać, co pokazuje, to nie jest zawsze tak nie w porządku, jak jest. Po pewnym czasie muszę to oczywiście uporządkować, żeby przygotować miejsce do kolejnej pracy. Ale to jest właśnie obraz tego mojego warsztatu. Dużo wody, dużo pędzli, duże pędzle, małe pędzle, tusze, farby akrylowe, to wszystko oczywiście są farby wodne. I na początku mojej twórczości w książce panowała hegemonia wody. Ona się przenikała, łączyła te wszystkie moje struktury, wykorzystanie przypadku, co jest bardzo istotne.
Jak już się omal nie utopiłem w tej wodzie, powiedziałem dość, no i w związku z tym wziąłem się za twardsze rzeczy. Wziąłem temperę, wziąłem papiery. Chciałem pokazać, że twarde też jest dobre. I potem znowuż kolejno to były takie książki, które przypominały gobeliny przez swoją niesamowicie bogatą strukturę. To było malowane na papierach, które wymyśliłem, wynalazłem papiery z worków do pakowania cukru, które miały śliczną swoją powierzchnię, beżową, gruzłowatą, po której się ta farba ślizgała. Tusze się z kolei w nią wlewały i przenikały. No więc w związku z tym te gobeliny, a potem znowuż wziąłem się za pastelę. Pastela ma to do siebie, jest tak wdzięczna, lubi powierzchnie szorstkie, gładkie, ciemne zwłaszcza. I wziąłem się za pastelę, żeby pokazać wszystkie ich możliwości. Delikatny poślizg, mocny kontur, jeszcze mocniejszy. Mocne, duże płaszczyzny, nadal jeszcze drgające, bo działa to tło, ale przecież są paluchy. Jak się rozjaśnia, jak się wciska. Jeszcze można potem się bawić w spray. Po trochę. Czekać, aż się jeszcze bardziej ściemni. Wtedy wchodzimy w cień. I doszedłem do tego, że tak jakby to było malowane olejno przy używaniu laserunków. Tam, gdzie prawie nic nie widać, laserunki, ale niby nic nie widać, ale to tam wchodzi w głąb. Zmieniałem technikę, bo nie mogłem wytrwać przy jednej długo. No ale zawsze w tym wszystkim coś takiego się mogło dziać, że można było o tych moich ilustracjach powiedzieć, że były i są wilkoniowate. Jaka jest powszechna u dzieci potrzeba malowania. Jak im to daje spokój, jako radość. Tutaj właśnie będzie nasz warsztat pracy, tu będziemy malowali. Ja jednak zdejmę marynarkę, bo to w pracy nie pomaga. Zacznijmy od najprostszych jakichś takich efektów. Wyobraźcie sobie, że jest noc. Żeby była noc, zostawmy tutaj księżyc. Ten zajączek ma oczko. A, dobrze, nosek. No pociągnij 1, 2, 3, 4. Dookoła dużo promieni. No. Słoneczko nam jeszcze świeci. Dobrze. Tak, to będzie taka polana, dobrze, ale też poziomo w rzędzie. Zawsze tu możemy narysować na przykład wilka i oto jego główka, albo liska, prawda? Widziałem kiedyś malującego 6-latka. Stanąłem mu za plecami i patrzyłem. Jest taki film Picassa, kamera z tyłu, jak Picasso maluje. I tak myślałem,
patrzę się, jak on nieomylnie kładzie te plamy i ten pędzel mu się tak śliska, raz bardziej twardo, raz bardziej. Nie wiem, na kogo wyrósł ten chłopczyk. Wtedy był wielkim artystą. Niektóre dzieci nie kończą i stają się malarzami. Przyjechała do mnie rodzina, znajomy chirurg z żoną, z dziećmi i chcieliśmy te dzieci zabawić, więc wzięliśmy piłę, siekiery. Chirurgowi kazałem rżnąć i wycięliśmy takie zwierzątka błyskawicznie. Dzieci to pomalowały. I za 2-3 lata patrzę się, co się tak fajnie na deszczu i słońcu spatynowało, że przecież to jest też pomysł na ilustrację. Po prostu. Jeszcze przypadek sprawił, że musiałem zmienić dach, pokrycie dachu. Przy tej okazji trzeba było zrzucić duże ilości tej poprzedniej blachy ocynkowanej, która pordzewiała, spatynowana, miała takie plamy śliczne. Po prostu ciąłem tą blachę, nauczyłem się tą blachę wyklepywać, wycinać, lutować i powstały wtedy ilustracje, to znaczy rzeźby, które nazwałem ilustracjami przestrzennymi, jako że są trójwymiarowe. Z tych piesków powstała książka, dopisałem do tego tekst Psie życie. To jest przykład na to, że można ilustracje również robić innymi środkami. Każdy ma coś do zrobienia. To, co ja robię, to jest robota. Tak samo rolnika cieszy, jak mu wszystko ładnie wschodzi. Coś inspiruje, chodzi po głowie i chce się to zrobić. Jak się udaje, jest satysfakcja. Jak nie wychodzi, trochę stresu. No, może nie stresu, a zwyczajnej ludzkiej złości. Ale jak coś bardzo dobrze idzie, to jest trochę radości.